Trzymaj. Siedzisz tu czy ten? No nie. O, tu mechaniki, kurwa. Hola, ¿qué tal? Y necesito casco. Casco. Barato casco. Barato. ¿Cuánto? Tengo a partir de 185.000. Me un poco hablar español. 185.000 guaraníes. Show me numbers. ¿Acá? No, bueno. Muy poco. Un poco, sí. Mi polaco. Ok. Sería de ese modo. Widzę. A poczekaj. Quanto? No. Barato. No matka. Aquel. Za 200, nie? Dependiendo de la forma de pago te puede ser un Hmm? poquito más barato. No. I... No. Sprzedajecie też motory? Pandes Motors? No, okej. L. L. Size. A color L. Yeah. L. Color. Kolor. Blanco. No. Czekaj. Tengo blanco. Różowy. O. No rosa. No rosa. Blanco, negro, verde, azuro, obojętnie. Es blanco. Jest bien. Koloro. Nie, jest okej. Sí. ¿Alguna otra cosa? Hmm? ¿Alguna otra cosa? Yeah, open. Ah. Tylko. Buscando un Sí, tornillo Okay. del embrague. Un ratito más. Sí, sí, estoy contigo. ¿Factura? No. To. Wiesz. ¿Señor? Mhm. Ahí con la señora. Wiesz, gdzie kupię używany motor? Facebook, Mercado. De mi escribe tu amigos, no escribe. Está loco. Loco. Te puedo dar una ubicación. Sí, sí, sí. En el mapa. Mapa, ya. Borato. En esta zona. Mhm. No Borato estamos- moto. No estamos acá. Mhm. En esta zona. Enfrente. En esa zona. Mhm. En esta. En ese. Esta zona? En ese. Ok. En ese. ¿Puedes marcar? Mar.
Intera. En esa cuadra Mhm. vas a conseguir. Okej, Sí. Así es una tienda de venta de motos usadas. okej. Mi voy. Oj. Es cerca acá, Mm. derechito. Okej. Derechito, okej, no problema. Ahí te va tu vuelta a la casa. Okej. Vamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, i mam. Biały, no i super. Muchas gracias, hermano. A kamizelki nie chcesz? Nie. Nie wiesz w Nie. kamizelce? Nie. Nie. Gracias. Gracias, chao. Dobry, założyłeś? Tak, dobry. Pasuje. No, no. On mówi, że tu kawałek dalej, po lewej stronie, Będą motory? też sprzedają używane Motory. motory, no. Po lewej. Po lewej, no. Patrz. 3 km po lewej stronie za dużym skrzyżowaniem. No to będziesz trzymał w ręku telefon, weź tak? No, będę sprawdzać. Dajesz mi go tu na krzyż. Co? Nie, będzie widać pewnie. Bo mi pokazał, wiesz, tak, o, gdzieś tu w tym miejscu, bo nie wiedział gdzie dokładnie. Dobry czy za mały? Dobry. Ale skąd wiesz? No bo wiem, co ty myślisz, że mam pierwszy raz kas na głowie? Chcesz na maksa? No, no dobry jest. Está bien, amigo. Ja chciałem taki, bo ja nie lubię z tymi tu. No ja też widzisz, ja wziąłem tak, że jak psy jechały, to ja się zakrywam i tu nie widzą. Ale też jeżdżę tak. No. Ha, tu mi się nagrywa cały czas, ale jaja. Dobra, tu pozapinane, tu zapinane. Jedziemy dalej. Kask kupiony, wuja kupił kaski. Można teraz jechać. No i niestety byliśmy w sklepie tam naprzeciwko. Pan strasznie niemiły, nie chciał sprzedać. Cenę to chyba wymyślił sobie na poczekanie, bo chciał 3,5 miliona, a te motorki tyle nie są warte. Jak za piątkę możesz kupić nowego. Odświeżony po fryzjerku, który znajduje się tam po tamtej stronie. 20 zł za strzyżonko, ogolony ładnie, pięknie. Tutaj była taka piękna pani, która sprzedaje paliwo na stacji benzynowej, ale już się zmyła. A teraz tutaj znaleźliśmy się w grillu, zjemy sobie kurczaka z karuzeli, z makaronem prawdopodobnie, serwowanego, tak jak widać, z pieca, gorąco parzone, nie tak jak u nas na elektrycznym. I tak o, tutaj na pełnej manecie kręcą się, wypalane są drewnem, ładne, piękne kurczaki, smacznie bardzo pachnie. Hola.
Bardzo ładny spacz, pachnie smacznie, jakaś ślinka cieknie. I teraz co, zostaje tylko czekanie na szamkę i do domu. Mam nadzieję, że uda się w końcu dobić targu z motorem, bo byliśmy w kilku komisach i ceny mają zaporowe, bo chcą po 3 miliony, a tak naprawdę te motorki kosztują około 1,5 do max 2 i 3 miliony płacić za motor, który ma niesprawny napęd, bo napędy i łańcuch od razu są do wymiany. No i co? Trzymać kciuki. No już pan przyniósł ekspresowe zamówienie, zamówiliśmy, żeśmy czekali chyba z minutkę. Wjeżdża kurczak z makaronem. Tu jest maniok, pikantny sos. Palce lizać. No jestem u pana mechanika, który sprzedaje motorki i to będzie mój pierwszy motorek z Paragwaju. Rejestracja mówi sama za siebie, 244 Boss, nie ma lipy, ogień, czterobiegowa chyba, czterobiegowa skrzynia biegów, hamulce działają, murki działają, oponki są takie bardziej terenowe. No i zobaczymy. Teraz czekamy na pana właściciela, który przyniesie dowód rejestracyjny, wszystkie papierki i można ruszać w trasę. Także motorek jest. No i witam, oficjalnie mogę powiedzieć, że mam motor. Jest to Blitz Kenton, pojemność 110 i oczywiście najlepsza z tego wszystkiego jest rejestracja. Najlepsza z tego wszystkiego jest rejestracja 244 Boss. Polski Boss pisany przez jedno S. Nie widać, stópka jest, dwuosobowy. W poniedziałek albo we wtorek będę wymieniał w nim łańcuch, bo ten już się słaby jest. Światełka to jeździ, kręci. Opony są całkiem spoko. Kupiłem nowy kask za 100 zł, a za tą czerwoną strzałę dałem 1 400 000. A 1 400 000 tu w tym kraju to jest około 800 zł. Także oficjalnie ląduje wlepka. Gdzieś tutaj, strefa świata, ale idealnie tu pasuje. O. Idolo. Stempel postawiony, strefa świata. Kto chce skanować, po lewej stronie jest YouTube, a po prawej jest mój Instagram. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co u mnie na bieżąco, zapraszam na mojego Instagrama i oczywiście do zasubskrybowania mojego YouTube'a. Można komentować, lajkować i wyzywać, jeżeli się komuś nie podoba. A kask też przyjmie. Tutaj chyba naklejeczkę jedną zrobię i drugą zrobię z drugiej strony. I może tu na czołówce też w tym miejscu. Albo zakleję to, żeby to jest chyba odblaskowe, mi się wydaje. Tak, to są odblaskowe. To nakleimy na to, żeby tego nie było widać. Hola, ¿qué tal? Mi nowe moto. Moto nuevo. Sí. Tienes una cámara. Filmador. Kamera, sí. YouTube. Youtuber. Y así, mira, YouTube. Lo hace en YouTube. Yeah. QR code, Instagram, QR YouTube. YouTube. Mhm. Winter. Sí. Winter. Strefa Winter. Strefa świata. Mundiala zona. ¿Así está en YouTube? Sí, sí, sí. ¿Lo va a llevar? Yeah. No.
Chumira mi open. Sí, muchas gracias. What the fuck is going on over here? Samochodami wjeżdżają. Przyszedł pan ochroniarz, dostał naklejeczkę, zadowolony. O, proszę bardzo. I jest druga wlepa, strefa świata. Tu jeszcze nakleję na tył i git, miodziu. Także po długich poszukiwaniach i uporczywej walki z Paragwajczykami o kupno motoru, bo nie jest tu łatwo kupić motor, naprawdę wypisywałem dużo wiadomości, czekałem na odpowiedzi, przypominałem się, pisałem jeszcze raz i ich trochę molestowałem przez tego Messengera, bo tylko tak można kupić ten motor. No i co, okazało się, że mój kolega, z którym jechałem do mechanika, tamtym ala chopperkiem, tam to jest 200, podjechaliśmy do niego i pytamy się, czy ma jakiś motorek na sprzedaż. On mówi, że tego i tego nam sprzedaje od ręki. I mówię, no dobra, no to bierzemy i za dobre pieniążki, także czemu nie. Jest tam trochę poobdzierany i tak dalej, ale mi to nie przeszkadza. Ten motor nie jest na całe życie, jest tylko na chwilę i tyle. Aby pozwiedzać Paragwaj, mi wystarczy coś takiego. Dużo ze sobą nie będę zabierał. Zostawię część rzeczy u kolegi u góry i będę zabierał to, co będę potrzebował na tydzień. Wrócę, ogarnę się i wyjadę dalej, ale widać po mnie, że już jestem zgrzany i spocony, bo tu jest mega gorąco. Paragwaj to nie jest to, co w Polsce. Tu jak jest zima, to jest zima, jest plus 30 stopni. Za niedługo ma być spać do 15 i ma być zimno i oni się właśnie z tego tytułu bardzo cieszą. Też bym w sumie się cieszył. Ja mówię, że w Polsce są zimy po minus 20. Oni, jak fantastycznie. No, wiem, no nie za bardzo, wiesz. Na chwilowo, na wakacje może Wam się podobać, ale na dłuższy czas, na dłuższą metę ta temperatura nie jest zbyt fajna dla nikogo. Nie tylko w Polsce, ale też w Paragwaju występują dość silne burze i obfite deszcze. I problem w Paragwaju jest taki, że mocne opady deszczu powodują to, że ulice szybko się zalewają, ale to ma też głównie przyczynę taką, że to było mocne. To było naprawdę mocne. I problem w Paragwaju tu jest taki, że nie ma odpowiedniego Problem w Paragwaju jest związany z brakiem infrastruktury. Wow! Widzieliście to? Ale teraz huknie. Jak to Czegoś takiego nie widziałem. Jak ten dźwięk się jeszcze roznosi długo po uderzeniu. Masakra. W Paragwaju problemem jest kanalizacja, której praktycznie nie ma i dlatego po tak obfitych deszczach szybko zalewają się drogi i powstają bardzo mocne powodzie. Ło, następna tam, ale jazda.
No jest mocno, tego się nie spodziewałem. Ja, takich burz w Europie nie ma. Tu jest mocne rozładowanie. Pa. Tam było. Jest miło. Jeżeli mi się uda znaleźć, to Wam za chwilę pokażę, jak wyglądałem tutaj po wodzie po paru minutach deszczu. To jest masakra. Ulice zamieniające się w potoki. Takie rwące potoki.